W 2005 roku konsole PlayStation 2 i Xbox nawiedził Cryptosporidium 137, w skrócie Krypto z kosmicznej klasy furonów, mały obcy z problemami kontroli złości. Niemal 15 lat po pierwszym kontakcie Krypto wraca w odświeżonej wersji na konsolę 8 generacji. Czy po 15 latach Destroy All Humans nadal ma to coś? Posłuchajcie. W 2005 roku gra robiła ogromne wrażenie za sprawą bardzo dużych możliwości, świetnej fizyki i modelu zniszczenia. Dorzućmy do tego poniekąd sandboxowe mapki, które może nie powalały wielkością, ale i tak były dość spore. Niektórzy twierdzili, że to takie Grand Theft Auto z obcymi i po części mieli rację. Produkcja jak na swoje możliwości była zaawansowana, choć nie zdobyła zbytniej popularności. Później pojawiła się jeszcze część druga, trzecia na Nintendo Wii i czwarta na Xboxa 360. I po tym słuch o Crypto 137 zaginął. Akcja przenosi nas do końcówki lat 50. do Stanów Zjednoczonych. A jakżeby inaczej. Crypto 136 zostaje zestrzelony nad bazą i uprowadzony, wobec czego Crypto 137 zostaje wysłany z misją ratunkową. Szybko okazuje się, że ludzie mają potrzebne dla Furian DNA, które wymaga wcześniejszej ekstrakcji mózgu. Crypto i jego przełożony Pox postanawiają podbić Ziemię, aby mieć dostęp do upragnionego DNA. Jednak Ziemia nie będzie patrzyła bezczynnie, do walki włącza się wojsko, organizacja Majestic i tajemnicza postać Sylweta, która zdaje się pociągać za wszystkie sznurki. Czy Krypto samodzielnie podbije Ziemię? Zależy to tylko od ciebie. Historia jest prowadzona z jajem. Czasami są to niewybredne żarty, ale ogólnie humor jest lekki i opiera się w dużej mierze na amerykańskich stereotypach. Krypto nie raz i nie dwa wrzuci trafną uwagę wyśmiewającą amerykański styl życia. Fajnym pomysłem jest osadzenie gry w końcówce lat 50. Zobaczymy charakterystyczne fryzury, ubiory czy samochody jeżdżące po ulicy. Gra wielokrotnie nawiązuje do znanych z tamtych lat filmów czy wydarzeń, choć wiele z nich może być niezrozumiałych dla gracza spoza Stanów. Ponieważ gra dzieje się w czasie zimnej wojny, Amerykanie wszystko zwalają na komuchów, w gazetach panuje dezinformacja, a w TV pranie mózgów, co też jest w grze wielokrotnie zaakcentowane. Gra jest remake'iem pierwszej części Destroy All Humans niemal 1:1. Grafika została oczywiście przygotowana od nowa, podobnie jak cutscenki, natomiast same zadania pozostały niezmienione. Destroy All Humans pozwala nam rozegrać kolejne następujące po sobie misje. W każdej mamy jakieś określone cele. Siłą gry powinno być to, że misje dzieją się na otwartych mapach, choć czasami jest to dość złudne. Obok misji możemy odpalić sobie każdą mapkę i szaleć po niej do woli, robiąc co nam się żywnie podoba. Krypto oprócz chodzenia na swoich krótkich nóżkach może zasiąść za sterami swojego latającego talerza, siejąc zniszczenie, burząc budynki czy zrównując całe miasta z ziemią. Struktura misji jest zazwyczaj dość prosta. Mamy jakiś cel, do którego musimy dotrzeć. Czasami jest cel dodatkowy, np. pozostań niezauważony, a czasami jeszcze bonusowy. Z misjami jest taki problem, że brakuje w nich polotu. Owszem, to co było dobre 15 lat temu, niekoniecznie sprawdza się dzisiaj. Problem z misjami jest też taki, że często podają na talerzu rozwiązanie. Przykład, musimy dostać się niezauważenie do bazy wojskowej. Aby to osiągnąć, musimy skorzystać z przebrania, jednej z wielu różnorodnych mocy krypto, o których za chwilę. Nie wymaga to zbyt wiele główkowania, bo gra stawia nas przy zburzonym murku, przez który możemy swobodnie wejść, a na dodatek przy murku pracuje robotnik, którego ciało sobie pożyczymy. Powoduje to, że wiele misji można skończyć w kilka krótkich minut, nie wysilając się zbytnio. Same misje też nie są zbyt zajmujące, można powiedzieć standardy. Broń czegoś przez jakiś czas, albo dotrzyj niezauważenie lub coś pozbieraj. Jest to dość dziwne, bo w grze poświęcono masę czasu na przygotowanie fantastycznych miejscówek, a misje, mam wrażenie, że były pisane na kolanie. Gra ma dziwną tendencję do pokazywania ciekawych mechanik, jak na przykład to, gdy prowadzimy wiec burmistrzem, próbując zadowolić mieszkańców odpowiednimi odpowiedziami, ale pojawia się to raz i potem w zasadzie już nie. Faktycznie różnicuje to strukturę misji, ale chciałoby się tego więcej zamiast kolejnego idź i zbierz. 22 misje rozegramy w kilku miejscówkach. Jak wspomniałem, są to otwarte sandboxowe mapki. Odwiedzimy wiochę, małe klasyczne amerykańskie miasteczko, metropolię,
Symbolię, strefę 42 czy port. Mapek jest 6 i są zróżnicowane, choć jak zapewne zauważyliście, wiele misji dzieje się w tej samej lokacji. Mapki prezentują się okazale, tętnią życiem, mieszkańcy zajmują się swoimi rzeczami, po ulicach jeżdżą samochody, a w bazach wojskowych ćwiczą żołnierze. Nie jest to klasa wysokobudżetowych sandboxów, ale prezentuje się ładnie i nie razi. I to jest najważniejsze. Jak wspomniałem, krypto ma pewne umiejętności i to 15 lat temu robiło spore wrażenie, bo możliwości zrobienia krzywdy bliźniemu jest sporo. Zacznijmy od telekinezy. Można złapać delikwenta i rzucić nim w dal i obserwować, jak ragdoll zadba o śmieszną animację uderzenia o drzewo czy dom. Można przejąć skórę jakiegoś mieszkańca i w niej sobie paradować niezauważonym. Wymaga to jednak zrobienia tego w ustronnym miejscu i ładowania hologramu przez skanowanie mózgów przechodniów w dość krótkich odstępach czasu. Jeśli ktoś nas zauważy, zaczyna się panika. Możemy wtedy wyczyścić takiemu delikwentowi pamięć lub jeśli chcemy pozyskać DNA, spowodować, że jego głowa eksploduje jak arbuz, a z niej wyskoczy upragniony mózg. Lub możemy odwrócić uwagę innych, zmuszając mieszkańca do głupiego tańca albo zaszczepić mu posłuszeństwo, aby wszędzie za nami łaził. A to dopiero czubek góry lodowej. Dalej krypto ma możliwość używania jetpacka, dzięki któremu błyskawicznie uciekniemy z zagrożenia i znikniemy z oczu. Oczywiście może też strzelać. Może to być wiązka prądu rażąca przeciwników, czy specjalne kule powodujące dezintegrację. Dalej pojawi się też sonda analna, która po wszczepieniu w zad delikwenta spowoduje eksplozję czachy. Są jeszcze oczywiście granaty. Każdą broń można upgrade'ować i także i tutaj całkiem nieźle to pomyślano. Lepsza telekineza pozwoli nam ciskać ogromnymi mechami i samochodami. Ulepszenie broni prądowej pozwoli porazić kilku przeciwników, a ekstrakcja mózgu spowoduje to, że tuż przed śmiercią przeciwnicy będą walczyć dla nas, a po eksplozji czachy zarażą najbliżej stojących osobników. Niemal jak symulacja koronawirusa. Jeśli skończy się amunicja, krypto może transformować mniejsze przedmioty w baterie do karabinu. Pomysł fajny, bo eliminuje zbieranie obcej amunicji z ziemskich zakamarków, która pojawiła się tam nie wiadomo skąd. Ale to nie wszystko. Krypto może zasiąść za sterami swojego pojazdu i zmienić Armagedon z wersji mikro na Armagedon w wersji makro. Tutaj ponownie dostajemy sporo możliwości. Można porwać kogoś i cisnąć o budynek, czy użyć promieni śmierci, które zrównają z ziemią każdy budynek w efektownej i pięknej eksplozji. Dostajemy też kilka rodzajów bomb i min, czy odpychotron, który skieruje wraże rakiety z powrotem do właściciela. Rozwałka statkiem jest o wiele przyjemniejsza za sprawą świetnego modelu zniszczeń. Oczywiście nikt nie będzie stał i patrzył, jak niszczymy amerykański sen. Do boju zostaje wezwane wojsko z czołgami, agenci Majestic, jak i czasami zwykłe wieśniaki, które wyjmują ze stodoły swoją dubeltówkę z czasów wojny secesyjnej i lecą zastrzelić komunistę, znaczy kosmitę. Z czasem pojawią się mechy i działka ziemia-powietrze, które nawet potrafią nas ścignąć, jak śmigamy na jetpacku. Całe szczęście krypto ma osłony, ale w obliczu zmasowanego ognia nawet i te dość szybko polegną. Pojawią się też walki z bossami, ale nie są to walki, które zapamiętacie na długo. Obok wypełniania misji możemy wrócić na wybraną mapkę w trybie gry swobodnej, aby pozbierać sondy czy wypełnić 4 dodatkowe zadania. Wyścig Armagedon, czy porywanie osób lub krów. No i oczywiście tutaj mamy nieskrępowaną rozwałkę. I tutaj wychodzi niestety trochę brak pomysłów. Gra nie wykorzystuje potencjału świetnie zaprojektowanych miejscówek. Samo sianie zniszczenia dla siania zniszczenia bawi, ale dość krótko. Zadania na każdej mapie są takie same i raczej nie powalają. Niby można przebrać się za mieszkańca i pochodzić po mieście, wywalając im mózgi na zewnątrz, tylko po co? Dość szybko zbierzemy DNA na wszystkie ulepszenia i w zasadzie odpalanie miejscówek tylko po to, aby polatać i postrzelać, po prostu już nie bawi. Szkoda, bo fajnie zaprojektowane miejscówki aż się proszą o jakieś szalone pomysły, a tutaj niestety tego brakuje. Brakuje też jakiegoś celu, bo rozwalanie wszystkiego w drobny mak nie daje zupełnie nic poza nacieszeniem oczu eksplozjami. Jedynie ekstrakcja mózgów, by pozyskać DNA, daje wymierny profit, ale farming może trwać dość długo. Szkoda, że nie pokuszono się o rozwinięcie formuły z klasycznej gry w coś nowego, zwłaszcza, że moc aktualnych konsol spokojnie by na to pozwalała. Jeśli chodzi o grafikę, jest dobrze. Nie jest to The Last of Us czy Tsushima. Twórcy zrobili lekko karykaturalne postacie. Miejscówki wyglądają dobrze. Na pewno można zawiesić oko na potężnych eksplozjach budynków, które są wykonane świetnie. Gra na Xbox One X śmiga w niestałych 60 ramkach,
Destroy All Humans to gra, która pod płaszczykiem aktualnej generacji stoi tak naprawdę o 2 generacje w tył. To nadal fajny tytuł dla osób, które lubiły przygody krypto. Nowi gracze mogą czuć się zawiedzeni rozmiarem miejscówek i ogólną miałkością misji, jak i sztampowymi zadaniami pobocznymi. Jednakże jeśli twórcom przyświecał cel remake'u 1:1, no to na pewno się to udało. Wciąż gra potrafi zaskoczyć możliwościami siania pożogi, ładnymi eksplozjami i fizyką, choć nie jest to gra na długie godziny. Fabułę zamkniesz w 7-8 godzin, a na stówkę ogarniesz grę w 14-15 godzin. I to jest dość ciekawe, bo mam wrażenie, że gra na PlayStation 2 była trochę dłuższa. Tak czy tak, Przygody Krypto to przyjemny, choć bardzo krótki tytuł. Wyszło to dobrze i czekam na wznowioną część drugą, która ulepszała to, co było dobre w części pierwszej.